Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam nowe urządzenie od Acid Makera i latarka, czyli Acid Stereo. Jest to moduł przeznaczony dla 8-bitowego Atari. Oferuje on 2 chipy POKI oraz 4 covoxy zintegrowane w FPGA. Na pokładzie ma także dedykowany 32-bitowy, 384 kHz przetwornik DAC, który w efekcie daje doskonały dźwięk na wyjściu. Ponadto układ oferuje miksowanie dźwięku z PBI oraz SIO. Robi to przez konwersję sygnału analogowego do cyfrowego. Całość wymaga obecności oryginalnego chipa POKI, ponieważ używa on go do obsługi procedur SIO, POT oraz funkcji klawiatury. Płytka jest minimalnie większa od oryginalnego POKI i bez problemu można ją zamontować na każdej płycie 8-bitowego Atari. Przejdźmy zatem do montażu tego rozszerzenia. Rozkręcamy obudowę. W moim przypadku nie ma już metalowych ekranów ze względu na już zainstalowane rozszerzenia, czyli Ultimate 1MB, Sophia 2. Jak widzicie, mam jedną z pierwszych wersji płyty dla 800 XL i wszystkie układy są fabrycznie w podstawkach. Omija mnie więc żmudne wylutowywanie układu. W tym przypadku tylko delikatnie wyciągamy układ POKI i montujemy w jego miejsce Acid Stereo. Po jego zamontowaniu wkładamy na górę wcześniej wyciągniętego POKI. Musimy podłączyć przewody do wyjścia dźwięku. Kolejne piny to lewy kanał, masa i prawy kanał, a założona zworka powoduje, że układ działa w trybie wymuszonego stereo. Podłączamy teraz przewody do wyjścia dźwięku. W moim przypadku są to 2 RCA. Teraz, żeby stereo było wykrywane i sterowane przez oprogramowanie, zdejmujemy zworkę i do pinu 7 podłączamy sygnał A4 Address Line, który znajduje się np. na 13 pinie CPU. Ja już mam ten sygnał wyprowadzony z płyty w innym miejscu, więc muszę go jedynie podłączyć. Żeby mieć dźwięk z portu SIO i PBI, musimy podłączyć jeszcze 2 kabelki. SIO bierzemy bezpośrednio z portu, a PBI z płyty, np. z nóżki przy C23. Tak jak mówiłem, wyjście dźwięku mam podłączone do złącz RCA zainstalowanych w obudowie. Tak to wygląda po zainstalowaniu w minimalnej konfiguracji. I tutaj małe sprostowanie. Acid Stereo otrzymałem na początku grudnia w preorderze. W tym samym okresie zostało nagrane to wideo. Przeglądając dzisiaj stronę latarka, zauważyłem, że pojawiła się już instrukcja, jak podłączyć resztę pinów, żeby uzyskać pełną funkcjonalność. Między innymi bel z GTA, podłączony covox oraz wyprowadzone mono dla standardowego złącza monitorowego. Także warto sprawdzać co jakiś czas stronę producenta, bo pojawiają się tam zmiany, a także na przykład instrukcja montażu, gdzie ja trzymałem tylko taką, żeby po prostu to urządzenie uruchomić. Ok, to składamy komputer w całość i sprawdzamy, jak działa nasze stereo. Do sprawdzenia używam A8 PicoCard, Meduzę oraz Grabera HD firmy Ugreen. Sprawdźmy sobie na początek grę Alley Cat i zobaczymy, jak spisuje się generowanie stereo dla produkcji mono. Brzmi to całkiem dobrze.
Kolejną grą będzie produkcja Jump. Tutaj sprawdzimy poprawność wykrycia stereo. I jak widać działa. Gra poprawnie rozpoznaje, że została uruchomiona na komputerze wyposażonym w stereo. Teraz pora na Blinky Scully School. Tutaj znowu stereo jest wytwarzane z dźwięku mono. Brzmi to całkiem dobrze i faktycznie słychać, jakby produkcja była w stereo. A na koniec odpalmy zmodyfikowaną wersję Draconusa, która też generuje dźwięk w stereo. Działa bez problemu i faktycznie słyszymy stereo. Tak sobie teraz przeglądam menu Ultimate 1 MB i fajnie byłoby też sterować tym rozszerzeniem z tego poziomu, ale zapewne będzie trzeba tutaj na to poczekać. Podsumowując, Acid Maker i Latarek dostarczyli nam kolejne super urządzenie dla małego Atari. Dzięki niemu możemy dołożyć dźwięk stereo, jeśli jeszcze tego nie mieliśmy. Oczywiście, można marudzić, że to FPGA, jednak dostępność pokoju, żeby robić prawdziwe stereo na dwóch układach jest coraz mniejsza, a dodatkowo dwa pokoje zabierają jednak więcej miejsca w obudowie i całość zaczyna się mocno nagrzewać. Tutaj mamy połączenie nowego, czyli FPGA i klasyki, czyli POKI dla obsługi procedur. No i podkreślić należy, że cena jest całkiem atrakcyjna, patrząc na inne rozwiązania stereo dostępne na rynku, chociaż tą dostępnością już jest coraz gorzej. Dla moich potrzeb to rozwiązanie jest idealne i zapewne w kolejnych moich projektach będę je także wykorzystywał. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, bo będzie się tutaj pojawiać więcej dłuższych materiałów dotyczących Atari. A na teraz zapraszam do shortów. Do zobaczenia.